tylko raczej tak się dziwimy, że nawet no, jest to rolnikom tak propagowane w dzisiejszych czasach, żeby iść tylko i wyłącznie na ilość, efektywność, zyskowność, rentowność, takie bardzo ulubione w dzisiejszym świecie słowa, które mają właśnie skłonić do rolnika do pójścia w kierunku właśnie ilości, a nie jakości. Cześć i czołem. Cześć, witamy Was serdecznie. Dzisiaj w odcinku tak zainspirowany pewnymi czasopismami, takimi miesięcznikiem rolniczym, który dostaliśmy w prezencie od Mirka. Postanowiliśmy poruszyć temat ilości a jakości. Czyli coś, co w naszym życiu teraz dominuje, jest to ilość. Czyli zawsze więcej, więcej, więcej. Oczywiście z pewnymi normami, które co chwila są jakby zmieniane pod potrzeby, bo wiecie, że normy się zmienia pod potrzeby, także to jest to zawsze jakby tłumaczone tym, że nie wiem, nowe badania wykazują, że jednak, tak samo jak mamy witaminy, niektórzy dobrze wiedzą, że dawki powinny być znacznie większe, tak samo było na przykład z płodnością u mężczyzn w latach 20. To co nasza norma mówi o płodności, w latach 20. bylibyśmy uważani za ludzi bezpłodnych. I to samo właśnie chodzi mi po prostu o pokazanie, że normy się zmieniają. No i teraz takie dziwne normy mamy, jeśli chodzi o jakość na przykład produktów mlecznych, czy jakość mięsa w dzisiejszych czasach. No dobrze. No jest... Myślałem, że coś zrąbałem, a Klaudia po prostu na chwilę przysnęła. Tak, jak na chwilę przysnęłam. No tak jak Pan się wspominał, dzisiaj temat, który nas irytuje, nas jako małych gospodarzy, a co niektórych, no może takich większych, bardziej komercyjnych zachwyca. O czym tutaj mówię? Jest to cyfrowe narzędzie do zarządzania stadem krów. W tym momencie natomiast my chcieliśmy to uogólnić i troszeczkę wziąć to, rozbić czy na kozy, owce, no my się taką hodowlą zajmujemy. I tak jak wspomniał Marcin, miesięcznik, przeczytałam tutaj taki artykuł, który dał nam po prostu mocno do myślenia. Mocno do myślenia, znaczy nam nie dał mocno do myślenia, tylko raczej tak się dziwimy, że nawet jest to rolnikom tak propagowane w dzisiejszych czasach, żeby iść tylko i wyłącznie na ilość, efektywność, zyskowność, rentowność, takie bardzo ulubione w dzisiejszym świecie słowa, które mają właśnie skłonić do rolnika do pójścia w kierunku właśnie ilości, a nie jakości. Oczywiście, żeby było jasne, bo tu jest jakość i tu jest jakość. My mówimy o jakości zwierzęcia, które żyje
w naturalnym środowisku, z naciskiem na naturalne środowisko, je naturalnie, a nie na przykład dostaje paszy, czy owsa, czy czegoś, które je pobudza. Tutaj w szczególności chyba chodziło o mleko, no i mięso. Natomiast no, coraz częściej po prostu wszystko jest tak ustawiane, że norma jakości, która jest ustalona, to co mówiłem na samym początku, ono absolutnie spełnia, ale mogłaby być ta norma znacznie wyższa. Jeśli chodzi o nasze późniejsze zdrowie, czyli ilość składników, które zawiera, albo... To już przejdziemy w kolejnej części, rozbijemy właśnie Wam na jaką ilość tłuszczu mleka ma, o komórki somatyczne i tak dalej, i tak dalej. Czyli jednocześnie tak, krwi w mleku, leukocyty. Tak, no to już przejdziemy w kolejnej części. Dobrze, więc tak jak wspomnieliśmy, więcej mleka, prawda? Więcej cieląt, więcej jagniąt w naszym przypadku, jak mamy owieczków, tak? No i zapominamy jednak o tej jakości. Mało kto mówi tutaj o smaku, o wartościach odżywczych, czy dobrostanie zwierząt. Może w tym wypadku warto się właśnie zatrzymać i zapytać, czy da się przeprowadzić hodowlę inaczej, z głową, z sercem, a nie w oparciu o system zarządzania stadem na aplikacji online. Problemem właśnie dzisiejszego czasu jest to, że odchodzimy, wiecie, od kontaktu ze zwierzęciem, odchodzimy od takich małych gospodarstw na rzecz wielkich korporacji. Notabene wszystko dzieje się, zobaczcie, jakby w jednym kierunku. Państwowość powoli zanika, idzie jakaś globalna państwowość, o tak bym chyba to nazwał, globalną państwowością. Zobaczcie, że zanika człowiek jako jednostka, pojawia się społeczeństwo, rób dla ogółu, co ostatnio tam 4 czy 5 lat temu było bardzo mądre. Pamiętaj, że to nie chodzi o ciebie, tylko chodzi o innych, co było kompletnym jakimś wypaczeniem logiczności. Tym wszystkim chodzi o to po prostu, żeby w jakiś sposób wyrównać człowieka ze zwierzęciem i AI, czy tą jednostką AI, mówię, sztuczną inteligencją, czy jednostką programową, która tym wszystkim zarządza. Zobaczcie, że więcej się mówi o tym, żeby komputeryzację, robotyzację, systemy zarządzania wprowadzać na gospodarstwach. Mówimy duży, bo takie małe nigdy tego nie zrobią, bo jest to kompletne bez sensu. Natomiast one karmią świat, nie my. My karmimy poszczególne osoby. Natomiast w ogóle zapomina się o prawdziwym dobrostanie takiego zwierzęcia, o szczęściu takiego rolnika, który żeby te systemy wszystkie wprowadzić, musi się prawdopodobnie potwornie zakredytować, wiecie, bo to są drogie systemy, żeby kupić robotykę. I zapomina się o tym, że za 20 lat, jak to się wszystko spłaci, dowali mu się następną porcję, a on już ma na przykład 500 krów, bo żeby to wszystko miało ręce i nogi, trzeba mieć na pewno dużo zwierząt. Ja nie wiem, 500 sobie strzeliłem, może 50, ale żeby mu się to finansowo spinało. A wystarczyłoby, żeby każdy z nas miał znacznie mniejszą liczbę zwierząt, o które znacznie lepiej dba. My byśmy jedli znacznie mniej, bo one po prostu, mięso by było gęste w składniki odżywcze, w jakości nie trułoby nas. Mleko, rośliny tak samo, które nie powinny rosnąć na hydrofonice, tylko powinny rosnąć normalnie na oborniku, na czymś żywych, na bakteriach, na to wszystko, wiecie, to wszystko żyje. A teraz, widzieliście na pewno systemy, nieraz pokazują w telewizji, ściany roślin, woda płynie z powiedzmy, nie wiem, z 10 składnikami, wiadomo, tymi 3 najbardziej popularnymi, plus trochę elementów i my myślimy, że z tego wyrośnie, nie wiem, zdrowa sałata, na przykład, czy cokolwiek. W ogóle w tym artykule, fajnie, nie fajnie, właśnie dużo się używa takiego języka technokratycznego w stosunku do zwierząt, że jest to jednostka produkcyjna. Jeżeli chodzi nawet o prosięta, o lochy, również jest to określone jako jednostka produkcyjna, jednostka rozrodcza. Jednostka rozrodcza. Krowa to jednostka produkcyjna mleka, natomiast kurczak chyba broilerowy jest to jednostka produkcyjna mięsa. Czy do człowieka się to tyczy? Taki język technokratyczny?
też i bylibyście zdziwieni, że po prostu nawet z tym obcujecie, a nie zdajecie sobie sprawy. Bo jeżeli chodzi do ludzi, w korporacjach nazywa się nas zasobami ludzkimi, human resources. Również kapitał ludzki, siła robocza, pracownik liniowy. Widzicie, jak wszystko jest spłaszczane? Jak wszystko, widzieliście, jaki my mamy kontakt ze zwierzętami? I tak zwierzęta ciągną do człowieka, bo one nas widzą jak bogów. Na zasadzie my dla nich błyszczymy. No, wiecie, no normalne. Tak, I popatrzcie, jak bardzo ważna energetyczna więź została jakby zerwana w ten sposób. No można zobaczyć, jak ten język w ogóle, jakim operujemy, odrywa nas od natury. Po prostu zaczynamy trochę tak wchodzić w mocną taką komputeryzację, robotykę. Przecież lubimy jeść i wiecie, to lubimy jeść i musimy jeść. I dlaczego z tego, mimo że robimy wielkie IY w internecie na temat gotowania, przepisów, wiecie, jakie te strony są duże, ludzie lubią gotować i my też lubimy gotować, to dlaczego nie ma takiego samego IY, a jak jest ten, nie wiem, te zwierzę wyhodowane, a czy cierpiało przy uboju, a czy było zestresowane? Wyobrażacie sobie, że w Polsce nawet nie ma prawa i to chyba, ja nie wiem, czy to jest w Europie, ja nie chciałbym to na Polskę jakby zwalać, w Stanach jest taka możliwość, że można ubój przeprowadzić na pastwiskach dużych zwierząt przede wszystkim, na pastwiskach hodowlanych, czyli te zwierzę zna właściciela, nie ma żadnego stresu z przewożeniem, żadnego stresu w rzeźni, nie czuje zapachu krwi dookoła i innych przestraszonych, kwiczących czy tam zwierząt. Po prostu podchodzi właściciel, my wiemy, jak wyglądają uboje zwierząt, które nam ufają i słuchajcie, tam nie ma mikrosekundy, żeby ono zacierpiało, ono po prostu nie wie, że za chwilę jakby przyjdzie, wiem, że to jest straszna sprawa, to co ja mówię, ale to są też realia, bo my bez tego nie możemy żyć. Także wiecie, są sposoby i takie rzeczy są niedopuszczane, więc ja się pytam, to jakim torem myślowym idą te głowy, które nam narzucają to wszystko, że oni dalej nie widzą podstawowego problemu zdrowotnego, że jest właśnie w jakości, że jest właśnie w tych upryskach wszystkich, że jest właśnie w tym, że jeden ma dużo, a wielu nie ma nic, albo się nie opłaca. Jedzenie naszym zdaniem powinno być droższe, ale powinno być oczywiście dużo bardziej jakościowo wyższe, nie wiem jak powiedzieć tak. No standardy. Standardy powinny być kompletnie nie takie, jakie mamy teraz. I bylibyśmy znacznie bardziej zdrowi i te pieniążki wydane na takie rzeczy byśmy po prostu oszczędzili na lekarzu później. Prawdopodobnie przynajmniej. A propos jeszcze to, jak Klaudia powiedziała o technokratyzmie, no to wiecie, że technokratyzm to jest właśnie to, co się w Stanach dzieje, czyli połączenie korporacji, połączenie z polityką. I to jest właściwie faszyzm, ale regułkę sobie sprawdźcie, to ja tutaj nic nie mówię nowego. Połączenie właśnie biznesu z polityką. Natomiast technokraci wszystko chcą mieć poszufladkowane, najlepiej system to złapie, który to złapie, bo sztuczna inteligencja rozwija się niesamowicie, my tam troszeczkę jakby śledzimy to wszystko, jesteśmy po prostu zszokowani, przestraszeni może mniej, bo nasz styl życia jest taki, że my sami jesteśmy tacy, że nas to mało dotknie, natomiast dzięki temu AI, tej robotyzacji idą potężne zmiany w bardzo wielu dziedzinach życia. Dobrze, chyba wróćmy do tematu, co? Chyba tak. Nie potrafię powiedzieć prosto. Nie, Marcin tak zawsze, wiecie, ja mu rzucę temat, a on dobra. I później jest tak burza, ekspresja i tutaj... Ja tak mam, no właśnie mi dryfują myśli i że wiecie, mam jakiś pomysł, nagle w mózg mi wali 5 innych i nie wiem, którą ścieżkę wybrać, dlatego moje myśli faktycznie są dosyć bardziej chaotyczne. I ja czasem muszę, dobrze, to brniemy do brzegu. Tak, wracamy do tematu. W artykule jest poruszona kwestia tak zwanej jakości w komercyjnym wydaniu. Jest tu powiedziane, że mleczarnie doceniają hodowców, którzy dostarczają surowiec o najwyższych parametrach, czyli o niskim poziomie komórek somatycznych, o których wcześniej Wam już wspomnieliśmy, jak również zawartości białka i tłuszczu oraz mleka A2.
Do tego przejdziemy za chwilę, co to znaczy A2, ale jeszcze tutaj chciałam wspomnieć kwestię tłuszczów. Jest takie, niby zwracają na wysoką zawartość tłuszczów, a bardzo pozytywny sposób. Pozytywny, to jest bardzo pozytywne. A bardzo dużo osób kupuje mleko 0,5%. Już nie mówię o tych mówię o tych kartonach, o tych butelkach. To wszystkie takie same. Dla nas to nie jest równoznaczne, że dla nas to nie jest mleko, dla nas to jest woda z jakimś proszkiem, białkowana i tak dalej. Kto spróbował prawdziwego mleka wie, o czym mówimy, i to jakby nie jest wbijanie, nie wiem, próba powiedzenia, że my mamy lepsze, czy nie. Po prostu to jest inne mleko. W wielu krajach jest zabronione, jeśli nie we wszystkich, ja nie znam wszystkich jakby praw, to sprzedaż mleka takiego prosto z cyca. Raw. Takiego właśnie, wiecie, nieprzetworzonego, czyli powiedzmy przez sitko tylko jest przefiltrowane i jakby możesz człowieku sobie kupić. Nie wiem, jak to jest w Polsce, na przykład w Stanach Zjednoczonych Amisze, które tam kolejki stoją po to mleko, mają duże problemy. Jeden pan został skazany, potworne kary w setkach tysięcy dolarów do zapłacenia. Ludzie kolejkami za nim stali. Stany, w których ta była rozprawa, całe płakały, że co wy robicie, przecież to najlepsze. Słuchajcie, uwalili. Nie wygrał facet po latach sądzenia się, mimo że tam jeszcze on związek założył, że każdy podpisał, tak, wiem, mogę dostać sraczkę, nie ma problemu. Wiecie, jakby ludzie się sami zgodzili na to. My z własnego doświadczenia wiemy, że sraczki nie dostaniecie po takim mleku. Ja nie wiem, chyba że macie jakieś organizmy. Myśmy pierwsze co pili mleko kozie, ja owce to piłem, tak wiecie, prawie od tego z Mirkiem, pamiętacie? Pijemy inne mleka. Nigdy nie mieliśmy problemów gastrycznych. Jeżeli chodzi o problemy gastryczne, to nie do końca mleko i na przykład alergię na laktozę. To jest właśnie ten A1 i A2, o którym tutaj wspomniałam już wcześniej, a co one oznaczają, to już Wam wyjaśniamy. Dobra, może jeszcze wróćmy do początku. Samo w mleku te komórki somatyczne, w szczególności mówimy tu u krów, u kóz czy u owiec mlecznych. Jest to wynika to z zapalenia. Coś złego się dzieje w wymieniu. Najprościej mówiąc, organizm krowy, kozy czy owcy broni się przed infekcją i wysyłają tam białe krwinki. To głównie leukocyty, przepraszam, bo tak, jeszcze zanim zaczniesz kontynuować, tak? Często się bierze to z tego co myśmy słyszeli, że podkładane są automaty dojące i automat dojący nie jest jak ręka. Człowiek wie dokładnie w którym momencie jakby przestać doić, bo widzicie, że podbiliście, przestaje lecieć i koniec. Natomiast takie systemy są mocno zasysające, są agresywne, bo to szybko ma wydoić, ciap, i on nie wie kiedy przestać. I w tym momencie on jakby wymie od środka, jest puste, czyli nie ma mleka, a on jeszcze kilka razy tam, wiecie, podciągnie i ponieważ są bardzo delikatne, komórki mogą zostać uszkodzone, wtedy robi się lekki stan zapalny, bla, bla, bla i się zaczyna. Do czego dążymy? Bo tak ja rozumiem, to w takim razie całe miasta nie będą miały szansy pić mleka. Przecież nie wyobrażamy sobie, że 500 krów zostanie zdojone w ten sposób. A ja sobie wyobrażam. Właśnie różnica odrealnienia mojego czy Klaudii jest tak wielka, że my sobie wyobrażamy życie bez sztucznej inteligencji, wyobrażamy sobie życie bez telewizji, wyobrażamy sobie życie bez polityków, bez policji, bez straży pożarnej. Uważamy, że ludzie powinni być odpowiedzialni za samych siebie i po prostu pracować na małą skalę. Nie ma potrzeby, naprawdę nie ma potrzeby rozwijania się, tak jak nam się mówi, że już musimy w kosmos, że jedna osoba ma wszystkie satelity na Ziemi, bo widzicie, do czego to prowadzi. Będzie tylko gorzej, bo wszystko jest łączone w jedno i będzie tylko jedna osoba, która zarządza całym światem. A my uważamy znowu, że powinno być wszystko rozdzielone i tak, jeśli ma być 500 krów karmiących miasto, to niech 100 osób, przesadzam, jakie 100 osób, 20 osób niech je doi. I 20 osób, pamiętajcie, ma pracę. I mleko jest zdrowsze. Widzicie, Marcin znowuż odbiegł, jesteśmy przy tych komórkach somatycznych, a Marcin znowuż już zatoczył szerokie koło. Ale kochanie, to dobrze powiedzieć widzom, bo większość może z widzów nigdy nie miało styczności ze zwierzętami i na przykład nie wiedzą, z jakiego względu wynikają te komórki somatyczne. I już Wam mówimy, na przykład złe warunki higieniczne, jakieś urazy, jedna koza drugiej walnie, albo za blisko siebie stoją, źle działający aparat udojowy,
krowy, albo krowa, która powinna już być zasuszona. Albo agresywne środki chemiczne. Stres, złe żywienie. Czy wyobrażacie sobie, że w ślinie jagniaka jest jakiś enzym, czy jakiś hormon, ja nie wiem, który ten sutek, jak on go zsie, ten hormon na nim jest. I momentalnie jak on przestaje ssać, no to wiadomo, że ta ślina jego zostaje wypieszana z mlekiem i jakby wie, że się zamyka i jest jakby zasilowany od bakterii. Spójrzmy na samą wartość mleka odżywczego, właśnie na takich krów. Jeżeli jeden gospodarz na wsi miał taką krowę, ja tutaj teraz dam przykład krowy Jersey mlecznej. Porównajmy skład jakościowy, wartościowy, odżywczy takiej krowy Jersey wypasanej na pastwisku, a takich krów niestety, które po prostu są w halach, stoją i tylko niestety biedne są karmione i pędzone nie wiadomo jeszcze jakimi paszami, żeby ta laktacja była zwiększona. Jeszcze jedna jest ciekawostka, ja tutaj nie do końca wiem, wiem, że krowy takie przemysłowe wykańczają się znacznie szybciej niż taka jerseyka pastwiskowa. Taka krowa, wiecie co, babcia szła z kijeczkiem i ona ją wypasała, słuchajcie, ona 15 lat dawała mleko. To jest kompletnie inaczej. Przecież mleko to również jest poród i one rodziły i dawały mleko. Ja myślę, że 15-20 lat. W takich hodowlach przemysłowych ja myślę, że to jest w granicach 5 plus minus. Zabijcie mnie, nie sprawdziłem tej informacji, a może zaraz sprawdzę. Chwileczkę. Dobrze, właśnie sprawdziłem, ile się trzyma takie krowy. Wyobraźcie sobie, że od 3 do 6 lat. No to jest skandal. To macie młodą, właściwie dla nas coś takiego to jest młoda krowa. I dla osoby, która ma 2-3 krowy i właśnie w odpowiedni sposób je trzyma, to są młode krowy. To się trzyma co najmniej 2 razy dłużej. Także... Dokładnie. Dobra, skład. Wspomnieliśmy już o tłuszczach, ale też nic nie mówiliśmy na temat samych kwasów. Takie krowa jerseyka wypasana na pastwisku. Omega-3 zawierają cały czas około 50% więcej korzystnych właśnie kwasów omega-3 w porównaniu z mlekiem od krów hodowanych konwencjonalnie w takich dużych przemysłowych, nie wiem czy to dobrze określone, w dużych hodowlach. Kwasy omega-3 wspierają przecież nasz układ nerwowy i serce. Następny kwas, linolowy. W mleku ekologicznym zawiera on aż 40% więcej niż takich zwykłych. Wspomniałam Wam wcześniej o kwasach, również i witaminy. Takie krowy wypasane na pastwisku mają dużo większą ilość witaminy E, prawda? Które działają jako przeciwutleniacz. Dobrze wiemy, bo właśnie stosuję jedną w kosmetykach, w nowym kremie, ale to będzie ogłoszenie paraprzyziemne w następnym odcinku. Wracamy. Witamina E była, teraz witamina A. Retinol, który również używam w kremie, ale teraz chodzi o mleko, prawda? Przepraszam na chwilę jeszcze, że wejdę. Nawet są takie historie o mleczarkach, że mleczarki miały najbardziej gładkie dłonie jakby tam za dawnych czasów. Właśnie, mleko. Tak. Potrzymajcie sobie w ekologicznym mleku trochę ręce, też się sami zdziwicie. No, Dokładnie. Tam jest pewnie to, co Klaudia mówi, to jest, kto wie, czy to są wszystkie dobroci, jakie my znaleźliśmy, czy nie ma tego znacznie więcej. Na pewno więcej. No i w sumie też taka jedna z zasadniczych witamin, witamina D3. Nie sądzę, żeby krowy, które są całe życie w halach, nie mają w ogóle dostępu do światła, znaczy mają dostęp do światła sztucznego, ale nie do słońca, nie są na powietrzu, czy mają jej wysoki poziom. A suplementacja to nie jest to samo. Nie, dokładnie. Co słońce. Co jeszcze tam powinno być? Minerały. Tak. Jod, selen. Mleko zawiera wyższy poziom ich, oczywiście u krów ekologicznie hodowanych. To jest, nie ulega żadnej dyskusji. Potas. Też nie wiedziałam, wyczytałam, że się znajduje właśnie w mleku i tak samo inne są wskaźniki. Generalnie podsumowując, mleko od krów, na przykład Jersey, karmiony właśnie napastwiskiem, wyróżnia się korzystniejszym profilem kwasów tłuszczowych oraz niektórych witamin, minerałów,
w porównaniu z mlekiem od krów hodowanych konwencjonalnie. Aby podkręcić mleko, jakość mleka, czyli powiedzmy, że wasze tam 50 krów daje niskiej jakości coś tam, dodaje się, czy często właśnie hodowcy trzymają taką jerseykę jedną, czy żeby to mleko podbić na jakości, bo ona jest tak gęste w składniki, że nawet te nasze zasuszone, biedne krówki tam tradycyjnie hodowane, te mleko jest w stanie te parametry podnieść, tak, aby przeszło w skupie. Tak, aby przeszło w skupie. Tak, dokładnie. Genialne mleko na gospodarstwo dla nas i dla wykarmiania wszystkich innych zwierząt, czyli mleko kozie może zjeść owca, może być krowa, cielak, jagnię, no każdy inny. Tak, no pamiętasz, jak my mieliśmy problem z naszą neutralnym i dobrej jakości. W zeszłym roku karmiliśmy przecież naszą jedną owieczkę. Psy karmiliśmy 2 lata temu. Też, ale owieczkę kozim mlekiem. Kozim mlekiem. Także słuchajcie, no dobrze mieć kozę, chociażby z tego powodu. Tak, kozę właśnie. I nie do palenia węglem w domu. Aha, o tej kozie myślisz. A ja się tak sam jak? Jaką kozę? Gdzie tu położyć do Marty tyle węgla? Widzicie, Marcina, myślenie. Dobrze, no my odczuwam, znaczy my dla nas, dla takiego małego gospodarstwa i z naszego punktu widzenia uważamy, że taka aplikacja dla nas jest negatywnym instrumentem zarządzania. Nie macie tutaj w tym momencie bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem. Znowuż promuje ilość, a nie jakość i niedobrostan. Na przykład zabraknie internetu, nie będzie prądu. To co w tym momencie z tymi danymi? Krowy przestaną mleko chyba. Tak, ale wiesz, a niech ktoś się włamie na serwer, a niech ktoś to zhakuje. Będziemy coraz głupsi, bo coraz więcej będzie za nas rzeczy robione, nasza kreatywność umrze wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i dopóki to będzie powiedzmy działać za jakiś abonament miesięczny, to my będziemy sobie radzić i będziemy myśleli, że dajemy radę. Natomiast wszystkie te porady, które wy nam dajecie, które my wyszukujemy, te takie zwane babcine porady, wiecie, z dawnych czasów, one już prawie umarły i niektóre rzeczy, które my mówimy, ludziom oczy otwierają, niektórzy już wprost się z nas śmieją, a my widzimy, że to działa, także właśnie w tym kierunku idzie świat. Polecamy bardzo film Idiokracja do zobaczenia, wspaniały film, który pokaże, co tam nas czeka za 500 lat, na przykład jak zgasną światła. No jeżeli duzi hodowcy bydła nas oglądają, ja rozumiem, że taki system zarządzania może być dla nich jakimś tam zaletą z tego względu, że po prostu ogarnąć 800 krów czy ile tam byłoby dla jednej osoby nawet 100 rzeczą niemożliwą, tak samo czy kontrola wycieleń albo chorób, albo ilości paszy. Ale Klaudia, to racja, tylko że my na podstawie nie zgadzamy się na podstawę. Ta krowa ma być na pastwisku, ma nie jeść pasz, ma się ruszać, być na słońcu, mają być pastwiska rotacyjne, a nie jak tam gdzieś w Teksasie, wiecie, stoją na tym jak się nazywa, padoku bez trawy kompletnie. I jak nie masz wystarczającej ilości może pastwisk, to może nie tyle krów, zmierzałam do tego właśnie, że my raczej jesteśmy promotorami, aby po prostu w każdej wsi chociaż naprawdę, albo już w co drugiej wsi jednak znalazła się ta krowa. Gospodarz, który poświęci swoje życie tym kilku krowom i po prostu będzie totalnie zniszczony, prawda, żebyśmy mieli dobre mleko. Nie, ale popatrzcie, przecież tak to wygląda, skoro takich gospodarzy jest bardzo mało i coraz mniej, bo jesteśmy jakby przepisy, które powstają dla dużych, są wrzucane małym i wiecie, to jest jakiś kompletny się zaczyna robić absurd, tak jak mówiliśmy o oborniku, że my ponosimy właściwie potężne koszty, nie mając tej dużej produkcji, mimo że nasza produkcja jest taka, że lepszej nie ma, klękajcie narody, lepszego mleka nie dostaniecie, bo po prostu jest porządnie zwierzę prowadzone. Nie mówimy o brojlerach, bo wiemy, że nie mamy na przykład paszy, to mówiliśmy też z tym znacznikiem eko. Ale tamte jak są na krowach,
na trawie, na pastwiskach niczym nie pryskanych, zwyczajnie na oborniku, to jest bardzo wszystko zdrowe. No i teraz już zioła zasiewa. Teraz zioła i widzicie, no po prostu nam się nie podoba, dokąd świat zmierza, bo uważamy, że dla każdego, nawet w nowoczesnej gospodarce jest miejsce, tylko trzeba odejść wreszcie od parytetu ilości na parytet jakości. Musi być zrobione raz, a porządnie. Nie 50 marek samochodów, tylko raczej 5 modeli różnych samochodów od bardzo malutkich do dużych, ale tak jak kiedyś ten Mercedes beczka był zrobiony, że Mercedes by zbankrutował, o tym się przecież mówi, bo cholerstwo się nie chciało psuć po 1 000 000 kilometrów. Rozumiecie? Czyli się da. Technologia jest, tylko się nie opłaca. No i to nam się właśnie nie podoba, żeby zrobić, żeby to się opłacało. Zróbmy taki samochód i zamknijmy wszystkie firmy. No. I tak samo, po co nam 30 telefonów, jak mógł być jeden, wymieniany raz na 3-4 lata, bo tak naprawdę... Przepraszam, naprawdę technologia na przykład w komórkach co pół roku aż tak się nie zmienia, żebyśmy musieli ją wymieniać. I w wielu innych rzeczach. No. No i wiecie, my to na przykład jako dawni właściciele galerii mocno właśnie zauważamy, nawet w dziełach sztuki, we wszystkim właściwie, że tam, gdzie dany człowiek siedział z wywalonym językiem i coś sobie dłubał, czy wiecie, po prostu ręczna robota była, nie wiem, to wszystko inaczej promieniuje. To się czuje. A jeśli tego nie czujecie, to nie szkodzi, bo to jest. Po prostu znaczy, szkodzi, no powinniście to czuć, ale jak nie czujecie, nie zmienia to faktu, że to jest. W rzeczach takich właśnie bardziej jakościowych, gdzie ktoś naprawdę poświęca czas, żeby to zrobić, a nie maszyna odwala, no nie wiem, jest ta dusza zawarta. Ja nie mówię, że to jest akurat, nie wiem, telewizor lutowany ręcznie byłby lepszy od robionego przez robota, nie mówię tego. Ale są pewne dziedziny, w których ja bardziej sobie cenię ludzką rękę, która się do tego przykłada, niż jest tylko na stanowisku zarządzającym, ma 3 klawisze, wiecie, start, stop i nie wiem, i zabił krowę po 6 latach, no, czy tam po 4. Więc czy aplikacje są złe? Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie, ale same nic nie zrobią. Krowy nie interesuje, że masz apkę. One chcą, żebyś patrzył im w oczy, dał im jeść i żeby były zadbane i kochane przez ciebie. A jak się zakochają w capku wioskę dalej, no to cóż zrobić? Trzeba capka sprowadzać albo puścić kozę. Dokładnie. Dobra, kończymy. Tak jest. Dziękujemy wam za dzisiaj i do zobaczenia w niedzielę o 10:00. Tak jest. Trzymajcie się. Pa, pa.